Cześć, jestem Ania i dzisiaj opowiem Wam o czymś bardzo interesującym nie tylko dlatego, że to jest kwestia gramatyki, ale też semantyki. To znaczy ważny jest sens zdania, które mówimy. W języku polskim, jak pewnie wiecie już, mamy dwa typy czasowników. Mamy czasowniki w parach. Jedne czasowniki to czasowniki niedokonane, to znaczy imperfektywne. Niedokonane to trochę jak niezrobione, nieskończone jeszcze sytuacje. I drugi typ, drugi element pary aspektowej to czasowniki dokonane, perfektywne, to znaczy zrobione, skończone. I teraz zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno wiecie, że pary mogą być bardzo różne, trochę jak w życiu. Robić, zrobić jest inny prefiks, kupować, kupić jest redukcja i na przykład mówić i zupełnie nowy leksem powiedzieć. I teraz powiem Wam, kiedy używamy których czasowników. Po pierwsze, najpierw powiemy o czasownikach niedokonanych, kiedy akcja, o której mówimy, sytuacja, o której mówimy, powtarza się, to znaczy jest mniej lub bardziej regularna, ale nie tylko jeden raz, tylko mamy określenia frekwencyjne. Coś dzieje się często, czasami, zawsze, rzadko, raz w roku, co tydzień, a więc powtarza się co jakiś czas. Po takich określeniach będziemy mieli czasowniki niedokonane. Na przykład czasami robię pizzę. Nie często, nie zawsze, nie rzadko, ale czasami robię. Ta sytuacja robienia pizzy powtarza się. Kolejna sytuacja, kiedy użyjemy czasowników niedokonanych, to wtedy, kiedy mówimy o procesie. Na przykład piszę książkę. To znaczy, jest taki proces, już jakiś czas trwa i będzie trwał, że codziennie piszę książkę. Książka jest nieskończona, to jest proces i mogę powiedzieć, przez cały rok piszę książkę, albo pisałam książkę, albo 2 godziny słuchałam muzyki. To był proces i to nas interesuje i wtedy też mamy czasowniki niedokonane. Kolejna sytuacja, kiedy użyjemy konstrukcji z czasownikiem niedokonanym, to akcje równoczesne. Co to znaczy równoczesne? To znaczy, że jedna sytuacja i druga sytuacja są w tym samym czasie. Na przykład uczyłam się, to był jakiś proces, uczyłam się na przykład 2 godziny i w tych 2 godzinach słuchałam muzyki. Czyli jedna i druga akcja były w tym samym czasie. Kolejna ważna rzecz przy czasownikach niedokonanych to fakt, że nie ma rezultatu. Na przykład, kiedy powiem będę robić obiad, na przykład jutro, to znaczy mam intencję i mam plan, że będzie ten proces, że ja robię obiad, ale czy będzie rezultat? Nie wiemy. Nie wiemy. Może nie umiem do końca dobrze gotować i nie będzie obiadu. Teraz powiem Wam, kiedy używamy czasowników dokonanych. Czasowniki dokonane, perfektywne, czyli te, które mówią, że jakaś akcja już się skończyła, że jest pełna, zamknięta, występują w takich sytuacjach wtedy, kiedy mówimy o czymś, co się stało jeden raz. Na przykład wczoraj kupiłam sukienkę. I to jest ważne. Jeden raz wczoraj była ta sytuacja. Jeśli chciałabym użyć tego czasownika w formie niedokonanej, mogłabym powiedzieć: wczoraj przez 3 godziny kupowałam sukienki, bo to był proces i 3 godziny ta akcja trwała. Tutaj nie. Kupiłam, koniec akcji. Kolejna sytuacja, kiedy bardzo często użyję czasowników dokonanych, to wtedy, kiedy mówię o akcjach dziejących się bardzo szybko. Wtedy często użyję specjalnych wyrazów, specjalnych leksemów, słów szybko, nagle, natychmiast. Na przykład rano wstałam, raz, szybko wypiłam kawę, wypiłam, nie piłam, szybko wypiłam, bo akcja się już skończyła
i pojechałam do pracy. Tak? A więc jeżeli mamy takie określenia mówiące o momencie, najczęściej użyjemy czasowników dokonanych. Dlaczego mówię, że najczęściej? Bo czasami aspekt właśnie z kategorią i gramatyczną, i semantyczną mogę w specjalnych sytuacjach użyć też imperfektu. Ale my teraz pamiętamy, że te leksemy lubią czasowniki dokonane. Kolejna sytuacja, tutaj mieliśmy akcje równoczesne, a teraz mamy akcje chronologiczne. To znaczy najpierw jest jakaś sytuacja, a potem jest druga sytuacja. Na przykład najpierw zjadłam, dokonane zjadłam śniadanie, a potem druga akcja, przeczytałam artykuł. To już nie jest ten sam czas, to jest akcja numer 1, koniec tej akcji i akcja numer 2 i koniec drugiej akcji. Kolejna rzecz bardzo ważna przy czasownikach w formie dokonanej to to, czy dana akcja, sytuacja ma rezultat. Zobaczcie, wcześniej powiedziałam, będę robić obiad, mam dobrą intencję, ale nie wiemy, jaki będzie rezultat. A kiedy i mam dobrą intencję i wiem, że rezultat będzie tej akcji, powiem, zrobię obiad. A więc jeśli ktoś oferuje wam kolację i powie, będę robić dla ciebie kolację, nie bądźcie bardzo zainteresowani. Bądźcie zainteresowani, kiedy powie, zrobię dla ciebie kolację. Wtedy na pewno nie będziecie głodni. Można też pokazać to użycie na osi czasu. Zobaczcie, jeżeli to jest czas i akcja jest rozciągnięta jak guma w czasie, użyjemy czasowników niedokonanych. Na przykład cały rok uczyłam języka polskiego. To jest ten czas jak guma. Albo akcja powtarza się na osi czasu. W każdą sobotę czytałam książki. Znowu w jedną sobotę, w drugą sobotę, w trzecią sobotę, w każdą sobotę. Akcja powtarza się, czasownik niedokonany. Natomiast jeśli chodzi o czas, nie zaznaczyłam, o czas i sytuacje w czasownikach dokonanych, to będą punkty, momenty. Na przykład coś stało się konkretnie, kiedy 2 października ja urodziłam się, nie rodziłam się, urodziłam się, jest rezultat 2 października. Albo wczoraj o 8 rano, punkt, zadzwonił telefon. To była jednorazowa sytuacja, na osi czasu jest to moment. I na przykład w 2004 roku, znowu punkt, jakaś data, Polska weszła jeden raz do Unii Europejskiej. A więc jeżeli czas, o którym myślimy, to są punkty, bardzo często użyjemy form perfektywnych, czyli dokonanych. I jeśli to będzie czas jak guma, powtarzanie się, wtedy użyjemy czasowników w formie niedokonanej. A teraz pokażę wam, jak rozpoznać, to znaczy skąd wiedzieć, że czasowniki są parą. Oczywiście musimy uczyć się tych par na pamięć, niemniej mamy trochę wskazówek, trochę pomocy. Kiedy znacie czasownik podstawowy, bazowy, na przykład pić, i znacie czasownik podobny, ale z nowym prefiksem wypić, to bardzo często jest to pierwsza podstawowa para aspektowa. Tak samo wygląda sytuacja czytać, przeczytać, pisać, napisać, jeść, zjeść. Tych czasowników jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście nie każdy prefiks ma sens pierwszej pary aspektowej, ale o tym powiem w drugim filmie, na który już teraz was zapraszam. Wróćmy jednak do podstawowych par aspektowych, czyli tych pierwszych, tych, których znaczenie czasownika nie zmienia się, ale kontekst jest ważny, czy użyję niedokonanych, czy użyję dokonanych. Kolejna sytuacja, skąd mogę wiedzieć, że mam do czynienia z parą aspektową, to transformacja. Zobaczcie, mam czasownik zapraszać i czasownik, który często jest redukcją pierwszego i transformacją, zaprosić. Te czasowniki często będą krótsze niż czasowniki niedokonane. Wstawać i znowu transformacja i redukcja. Wstać. Zobaczcie, ten element jest zredukowany i mam wstać.
Tak samo będzie dawać, dać. Podobnie spóźniać się, spóźnić się, tylko a transformuje do i. I grupa, którą trochę trudno zapamiętać, ale możemy to zrobić, to nowe słowo, nowy leksem, nowy wyraz. Zobaczcie, widzieć i zobaczyć, brać i wziąć. Na przykład przez cały rok brałam lekcję gry na fortepianie, ale wczoraj jeden raz wzięłam lekcję gry na skrzypcach. A więc brać i nowy element wziąć. Tych czasowników jest trochę mniej, ale są bardzo ważne. Na przykład jeszcze oglądać, obejrzeć, kłaść, położyć. Kłaść się, położyć się. Na przykład przez cały rok kładłam się spać o 23:00, ale teraz są wakacje i dzisiaj pierwszy raz położyłam się o 24:00. Mam nadzieję, że aspekt czasownika nie jest już teraz taki straszny, ale zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia filmu o ogniwach aspektu. Wtedy robicie jeden krok dalej w tej kwestii. Dziękuję i do zobaczenia. Pa! Cześć Łukasz. Cześć Aniu. Mam znowu kilka pytań do Ciebie. Tak? Pierwsze pytanie jest bardzo łatwe. Powiedz nam, co często jesz na śniadanie? Często jem na śniadanie kanapki. Kanapki. A co zjadłeś wczoraj? Wczoraj zjadłem świeże owoce. Dobrze. A co często pijesz do kolacji? Do kolacji zazwyczaj piję herbatę. A co wypiłeś wczoraj? Znów to były świeże, wyciskane owoce. Okej, świetnie, czyli sok. Dobrze. Sok, tak. A powiedz mi, czy lubisz oglądać filmy? Tak, A lubię. jakie? Zazwyczaj oglądam filmy psychologiczne. To niespodzianka, prawda? Tak. A powiedz mi, jaki film obejrzałeś ostatnio? Wczoraj obejrzałem film K-Pax, też psychologiczny. Interesujący? Bardzo ciekawy. Okej, świetnie. A powiedz mi, kogo często zapraszasz do siebie? Często zapraszam do siebie znajomych. A wczoraj zaprosiłeś kogoś? Wczoraj zaprosiłem tylko jedną koleżankę. Nie mam więcej pytań. Lajkujcie nasz kanał. I subskrybujcie go także. Zapraszamy następnym razem. Pa! Pa!